Może i tak, a rzeczywiście to pękła. Moje blachy ma zdrowe. No proszę. Dużo się pomyliłem, powiedziałem, że 25 waży. My się założyliśmy o cięcie szyny Tak jest. i do tego dojdzie. Czterdzieści 45 kilo. Jedziemy na złomowisko po szynę kolejową. Kasper jest pierwszym człowiekiem, który podjął rękawicę i stanie ze mną do zawodów w cięciu szyny. Na czas. Na czas, oczywiście. Jak byłem na targach w Chorzelach, to ludzie mnie zapytali, kiedy to będzie. Ja mówię, na razie będzie na pewno, ale na razie termin ustalony. A jakiś tam mądry powiedział tak, to temu tam, który z panem do zawodu staje, to założyć brzeszczot odwrotnie. Ja mówię, o, to jest taki człowiek, który akurat wie, jak brzeszczot ma być założony. To ja bym mu założył odwrotnie. Ja mówię, no nie, w takie żarty nie będziemy się bawić. To ma być normalnie wszystko jak perfekt. Ma być założony zębem do przodu i jazda. Będziemy szukać szyny, która będzie cięta do zawodów, oczywiście. Idziemy szukać materiału. Materiału. Biorę piłę, brzeszczot jeden na wszelki wypadek, chociaż nie powinien się ukruszyć, bo to jest dobry szwedzki brzeszczot. I jeszcze z sobą muszę tylko wziąć, zaraz, gdzie ta moja rękawica? Cholera jasna. Jedna taka, druga taka. Co to jest? Oj, 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 oj. Butelkę z wodą. Ona tu w dojowni jest na stole. Ona jest gotowa, tylko zabrać. Trzeba polewać, studzić i chłodzić. Najlepiej kapkę oleju by było dać do wody jeszcze trochę i płynu do mycia na tym i ubić. Taki płyn powstaje chłodzący, jak tokarze albo frezerzy używają. Kielichy, ale działa. Piłowanie ci nie ma. Nie. Się nie piłowałem brzeszczotem, ale różne jakieś rzeczy się piłowało brzeszczotem, ale szyny jeszcze nie. Flaszka jest, można jechać. Można jechać. Jest flaszeczka, jest. Flaszeczka jest. Partnerem kanału jest polska firma Remet CNC. Taczka jaka stara. O, resory jakie od żuka. O, motorynka. Kasper, chodź tu. Zobacz, gdzie ona jest. Tu stoi. Na tym murku. Będziemy musieli trochę żelazko przewalić, żeby do niej się dostać. Ja wiem, A, bo ona tu przynitowana jest, tu, ale z tamtej strony. nie, chodź, zobaczymy tu, chodź. Ona aż tu idzie. Tu są kawałki, ale takie nieciekawe, wiesz? Nie takie złe, a też stare. Tak. To jest złączyń. Uważaj, bo Otwory. jedzie autko. O, tu ruch jak na Marszałkowskiej czasami. Ale dało wody. Dało. Patrz, dobrze, że tam spływa na tą stronę. A tam dalej, tam na rogu nie mają? Tam ci ciężki, tam czasami też mają takie. Dobry. Tu stoją na wierzchu, łatwiej dostępne. Ale i tu czasami leżą luzem. Czasem leżą, ale dziś akurat nie leżą. Nie leżą. Blacha stalowa 10. To gdzieś z produkcji coś było cięte, to są odpady. Ja sobie takich parę kawałków na koniec wezmę, akurat 10 mi się przyda. Parę dziesiątek tych wezmę. Elegancki materiał oczywiście. Czasami bywam, nieczęsto. Kacper jest stary. Raz na kwartał tutaj bywam. Częściej bywam w Kętrzynie, bo mam bliżej. Ale tutaj Ale co, tu szyny nie widać. Nie. nie widać, ale zawiasków trochę ładnych leży. Drzwiczek do pieca też ładnych jest sporo. Na odkładane. I stare resorki. O te dwa to bym wziął, te dwa mi się przydadzą. Potnę je na materiał, muszę zrobić krótkie zawiaski z nich. Te dwa mi się przydadzą. Te dwa to ja biorę. O, no. Będę miał na nie robotę. Te takie porządne. No ten porządny jest, ten i... Zabręczy od wozu. Tak, Z dużym Tak, otworem. O, do wieżei akurat. tak, z obręczy do wozu widać, bo zaprasowany koniec jest, to nie na okrągło. tak jest. Zgadza się. Tu ładny To od jest, kompletu chyba dalsza część. tu ładny zawias, jest bardzo ładny. O, ten to,
Ten to mój będzie. O tu przykładnia jaka. Zabójcza. Dwie przykładnie, tak jest, tak jest. I ta zielona wcześniej to też przykładnia. Jest materiału od jasnej. Tam kotwica jaka elegancka leży. No, leży. Do łajby już sporej. No leży kotwica porządna. Tam na murku, koło gara. Koło Tak, dwóch garów nawet. kotwica. Mają materiał od groma, no nie? Jaki pod... Walec. Tłoczysko? Nie, nie tłoczysko. Walec, po prostu jakiś walec. To coś walcowało. No to widać, czopy są, no nie? No to krata regulowana. To jest spoko. To jest spoko ze wstęgi. No niezła krata. Deszcz majowy, czapki z głowy. Czekamy na otwarcie złomowca. Przerwa techniczna, śniadanie, chłopaki muszą drugie zjeść. Także rozumiemy to. Dzieckarnia bębnowa. Koło zamachowe pęknięte, Tak jest, koło zamachowe to rozerwane. ale noże tylko trochę podklepać, nowy stół dorobić. Sprzęgło ma kłowę, miała sprzęgło, jest sprzęgło kłowe. No cóż, nie widzę czy ona miała gardło na sprężynach. Trudno powiedzieć, sztywne gardło, nie. Sztywne miała gardło, sztywne. Nie było na sprężynach. Można by było naprawić, żeliwo pospawać, dobrze wygrzać. Ktoś już tu próbował ratować, jak widzimy. Ktoś dorabiał ze śrub zęby, bo się zęby wykruszyły, gwintowali i śruby pilnikiem zjechali, bo mogła być napędzana i ręcznie, i tak jak tu chyba z kieratu. Pękła przy rozładunku, pisze. Do kieratu, Tu no. drąg, kieratem była kręcona konnym. Tu wchodził kieł i tego, i jeszcze robili te do korbów wzmocnienie tutaj, no ale to... To myślę, że realnie koło 150 Tak. z pierwszych odlewni. Bo nie jest to jakoś zbyt jakościowy odlew, bo widać dziury, wpory są. Tak. Ale jak na tamtą technologię, to jest bardzo nowoczesna maszyna. Na tamte lata to Tak. było usprawnienie. Nie ciąć gilotyną wszystkiego po kawałku, Tak. tylko przypuścić przez taką maszynkę, to było Tak. 5 minut versus 2 godziny roboty. A i można było ręcznie, jak nie było konia, tu widzimy, nie było konia, dźwignię ktoś zamontował i ręką ktoś zakręcił, drugi ktoś podał i też posiekało słomę. To jakaś stara frezarka. Tak na to wygląda. Jakaś stara frezara. O, szkoleli dużo skrzynię przekładniową, no nie? To wszystko widać, jeden wymiar szyny. Tylko, że ta malowana, ta malowana gdzieś- Wsadowe już, w kontenerowe bramie do, gdzieś była, do no pieca. nie? Mówi, że gdzieś ma ciekawsze, no ale zobaczymy. Bo ta, no, przydałoby się, żeby miał szerszą główkę. Ja stół teraz kupiłem taki 12 cm gruby, 1,50 m na 3 metry. 3 tony waży blacha. O, Leżała jako płyta najazdowa przed warsztatem, o, ale gościu sprzątał i ten. I nie spodziewali się sami, że taka gruba. Myśleli, że to jakaś tam cienka blacha położona. deptana w ziemię była. Darówno, bo to tam dziadek czy ale ktoś tam pewnie robił. nieźle skordowana od dołu, co? No właśnie nie tak źle, bo była ta folia położona, jakieś tam worki po nawozach, jakieś takie Aha. stare, z 60-letnie. Aha. Na piasku i ten. Właśnie nie taka zła, a góra tu, gdzie się chodziło i jeździło, to ładnie wyślizgana, czyściutka. To też taki stół już taki porządny, kowadło będzie można na nim klepać. Nie no, to sama waga, mój 3 tony wagi. A ile grubości ma ta płyta? 12 cm. 12. To ładna płyta, ładna. Na takiej blaży nawet kowadła można klepać. W duży piec, nagrzeć kawał stali i można zgrzewać kowadła. To właśnie takie płyty kiedyś służyły jako płyty do robienia kowadeł. Tam gdzieś 100-150 lat temu była ogromna płyta stalowa położona na drewnianych balach wkopanych w ziemię. Posadzka obok była z kamienia. Palenisko było na ziemi. Wentylacja szła pod podłogą, Tak. na ziemi się paliło i tak kowadła zgrzewali, na przykład Paddington House czy inni producenci. No. Tak były tworzone kowadła. W Söderforsie w Szwecji na przykład tak samo, są zdjęcia gdzieś tam można archiwalne, jest muzeum w Szwecji i jak Söderfors produkował kowadła, do tej pory produkuje jakieś tam narzędzia i maszyny.
to można zobaczyć właśnie takie płyty stalowe na ziemi. Tak. O, beczuszka jaka ładna z działeczki była, ale ktoś wody nie zlał i denko wypchało. Kwiatki malowana. A to szwedzka chyba nawet, Eska, królewska beczka. Z II wojny światowej 200 litry. Typowy wzór drugowojenny, felcowane ranty, wzmocnienia do transportu, Tak. żeby beczkę można było zrzucić. No i zobacz, przede wszystkim logo, można by było sprawdzić na Google, ale to jest Eska w koronie, no to może być albo to Szwecja, Szwecja. albo Skandynawia, nie wiem, może Norwegia. Tak. Zależy jakaś Tak. kuźnia królewska, która produkowała. Ale korek, gwint jaki jak nowy, o zobaczcie, gwint jak nowy. Faktycznie, że nieźle zachowane. Ocynkowana 100 lat beczka, Tak, no ale a jeszcze mają dwie do kompletu, o. tak. O, to jeszcze tak, dwie Zgadza się, tamte dwie tak. Tamte do tak. kompletu, to jeszcze. Tak. To z jednego transportu 600 litry ropy, pewnie do jakiegoś tam tygrysa, czy do czegoś. Tak, zgadza Akurat na 100 km szturmu. Deszcz pada i nie mamy co robić na razie, chowamy się, musimy przetrwać. Trochę przestało padać, więc może skorzystamy z okazji. Dziabniem szybko szynę. Chyba, że gdzieś ma indziej. Ma gdzie indziej, mówi, trzeba zapytać. Jesteśmy na tropie szyn. Jesteśmy. Na tropie. Miły pan nas poprowadzi. Za panem? To malutka, no co to jest mały łeb. Iść za panem? Dachówki takie akurat u mnie na dachu właśnie są na przybudówce. Taki To już sam. maszynowa produkcja z Taki noskiem sam wzór. ciętym, żyłką. No, gilotyna jakaś była. no O, nie? szabota do młota resorowego. Widzi pan, pan szukał szaboty, a chłopaki mają szabotę. O. Gadać i kupować z kowadłem, z klinami, ze wszystkim. Stoi. Wie pan co? Ile ona buniuch kosztowała? Ile? No ile? Jak 3 złote liczą, jak to, oni- to 200. 200, no to ładnie kosztuje. A to dużo? To niedużo. O, tu jaka prasa hydrauliczna stoi. O. Prasowa. Tu też elegancka i pewnie na chodzie. Trochę podremontować I i ze 100 ton jak nie lepiej. może mieć po wężach na Tak. pewno porządna konstrukcja. Tak, gruby siłoj, ona może mieć grubo ponad 100 ton. Gdzie te szyny? On ciągle zajęty jest, ciągle. Te szyny pokażę. Dobra, Dobrze, pokażę pan. w kontenerach silniki jesielki. Pan Roman. Dobry. Dobry. Tu na tej hałdzie powinny być te szyny, nie? O, blachy stalowe też porządne. No są. Ewentualnie z tamtej strony to Tak jest, zobaczcie sobie, eleganckie. jak się spodoba, to nie wiem, albo wyciągnięcie wózką przyjadę, Dobra, albo przenieście w dacie radę. dobra, dziękujemy. No, szyny ładne. Tu szyny ładne, o to co pan tą patrzy, to ładna. O, tu też zawiasek obłamany, żelazo włókniste, czy nie? Nie. A, tam rękawice. Tu jaka Nie wąskotoróweczka bardzo ładna. ona ładna, bo całą główkę ma wyciętą. Palnikiem wyciętą ma dziurę. I to Gdzie? nie jest dużo. Zobaczcie pan, dziurę ma wyciętą, o tam, z tamtej strony Od zajdzie. góry? Tak, od góry wycięta. Nie, to nie palnikiem, to ona pękła, to żelazo włókniste właśnie. Może i tak, a rzeczywiście to pękła. Żelazo, to jest właśnie przykład, nie, to właśnie, to najładniejsze właśnie siekiery do rekonstrukcji inne, A, te no, takie, z to- takiego żelaza to właśnie, Tobie tak, a dla mnie jest potrzebna główka zdrowa. no. Że miała główki to szerszą, bo to nie I jest tu tak... fajnie widać, jak właśnie zasadę działania Mikołaju nagraj żelaza włóknistego, jak ma te pasma, to wszystko i ono pęka wzdłuż walcowań, trafił się jakiś kawałek węgla, żużlu, czy Tak. jakiś brudnej rudy, ja ją może zdejmę. Ładny kawałek, ten to naprawdę bardzo ładny. To cenne dla Kowala, tak? No, taki kawał z historią na pewno, rzadko się coś takiego spotyka i to jest naprawdę coś cennego. Ale tam moich oczom, co tam moje oczy widzą, to tam są chyba najfajniejsze skarby, gdzie tych na złomie tutaj jeszcze nie widziałem takich. Mają, chłopaki pochowane. A tam jakiś zbiornik na wodę nitowany, tamten to aż mnie zaciekawił, przedwojenny zbiornik. O, wypadałoby gdzieś się schować pod kontener. Mikołaj, bo urwanie... Tu nie ma gdzie. Tam jest daszek, gdzie Mercedes stoi. A tu jakie stare maszynki, i ostrzałki, i frezarki, i prasa mimośrodowa, ale tu esioki.
A tu jakieś sieczkarnie. A wiertarki jakie, o, zwijarka jaka tam. Tam u góry, panie Romanie. Zaraz Mikołaj nagramy, co? Chodź pod dach. Miałem takiego 124, tylko to jest baby. To jest baby Benz z ostatnich lat produkcji. 190 tak zwana. Ja 2-litrowego miałem. 86 rok produkcji. Porządna bryka, a kanapa z tyłu wygodna. Jak na tapczanie przed telewizorem. My mieliśmy 123, beczkę. Tą wcześniejszą, no. 123 mieliśmy. Też dobry samochód, mocny samochód. Tam jeszcze jakie maszyny na regałach stoją. A mają tego na odkładane. Mają. Na odkładane i to tak stoi, ma jakieś specjalne przeznaczenie, to ktoś to kupi. Łyżki do koparki patrzę jakieś No, tam. no. Ale tamte stare maszyny, co tam stoją, tu osieczkarnia w kolejnej skrzyni. No Stoją na lepsze czasy, czekają na porządnych klientów. Ale tamten zbiornik na wodę nitowany, dobrze nie pocięty, to aż mnie zaciekawił. Piękny. Silnik parowy dokupił albo zbudował silnik parowy i zbiornik na wodę. Życia ci zabraknie, tak. Nie zabraknie, na internecie są lokomobile do sprzedaży, można Tak. kupić. Tak. Tak, panie Romanie. Wybiorę z kawałek i damy spokój. Gdzieś może trafisz czasem lepszy. Widzę, że świeżbi pana piła. No świeżbi. Ręka chodzi, Chciałoby się coś tam popiłować. chodzi piła. Chodzi, tak. Gdzie piła, tam piła, ale zapłaciła. Ryba piła i zdechła. Słyszałeś ten kawał? Na budowie majster do robotnika mówi, gdzie piła? Szuka piły do cięcia na budowie są, no nie? A obok idzie pijana kobieta. A majster krzyczy jeszcze raz do tego swojego robotnika, gdzie piła? A kobieta odpowiada, gdzie piła, tam piła, ale zapłaciła i poszła. Trening musi być zrobiony. 3000D. Dieselek. No jeszcze moje blachy ma zdrowe. No proszę. Blachy zdrowe, no nie Tak. nówki, ale tam jak to się mówi, nie widać korozji, no nie? Trzyma się. Trzeba już skakać. Już kałuże coraz większe. A tu walec jaki kuty pełny, o. Pełny pręt, spawana rura. Walec stalowy. O, na kowadła przekuć. Tam dobry, niedobry. Ważne, że jest taki gruby. W cenie złomu dobra cena. Pełny pręt, a kuty był widać. MSA 500 mam, tylko fundament jak zrobię, Tak, i już od razu przekujesz go i no to będzie można przekuwać. Wózkiem widłowym do pieca się wstawi. MS 500 ma półtonowy bijak. nie, no tu szyny, akurat te szyny mają główki i tu nie czuję nic większego, nie czuję, po prostu nie czuję. Jeszcze na wszelki wypadek mogę tu wejść, bo tu jest dość stabilnie, tu też leżą szyny, ale taka sama główka mała, to wszystko jeden wzór gdzieś. Gdzieś linia była cięta i wszystko jest jeden wzór, po prostu jeden. Tu jest znowu od wąskotorówki szyna pod nogami, gdzieś z tartaku. Tu jest taki z porządną główką. Współczesna już. I ta jest z porządną główką. Ta może być. Pagnali. Nie ma tu jakiegoś wózka? Nie ma, ale ja zaraz mogę ponieść. Dobra, do rogu doniosę. Dobra jest. Tego się trzymajmy. Dużo nie waży. Możemy się zmienić. Jeszcze trochę. Mariusz Pudzianowski byłby zadowolony. O, nawet z dołu już nie Ta trzeba mała podrywać. główkę, ja tak myślę. Nie, tu napisu nie ma nabite. Tu coś było, ale tylko 0 zostało. Dobra, ale ładna główka. To współczesna szyna. Tak, współczesna, tak. Myślę, że realnie około 18 kg. Maksymalnie 18 do 22. Ona waży z 25. Kacper waży. Elegancko, wyprawa udana. Szynę targamy. Coś wygrzebaliśmy z tej hałdy. Ta odpowiednia. Moment prawdy. Prawdy. 0. 24.
Dużo się pomyliłem, powiedziałem, że 25 waży. Kto ma lepsze oko? No, Ja, on pan. był 18, 20, ja mówię olej 25. Niedużo się pomyliłem. 1 kilogram. Ja do 22 obstawiałem. 20, a ja, ja 20, 24 równo. Jeszcze dorzucę trochę tu blachy. Momencik. O, graca leśna, motyka leśna. Do korzeni, kamieni, do wszystkiego, do sadzenia, pielenia. Ten klucz to zaraz go nabędę. Ten klucz go zaraz nabędę. No, pewnie do jakichś tam starych silników, czy tam pługa podkręcania. Jest tu właśnie taki nakładkowy klucz, jak pan Romek ma u siebie, a tu jest klucz oczkowy. No i to był klucz kuty przez Kowala jakiegoś. Na pamiątkę bardziej. Tak jest, złoty kajdan. Z kluczem. O, taczka jest, panie Romanie, a my Jak? nieśli. Taczka stoi, czeka. Już dwa i te zawiasy dwa weź, tylko Kacper, te dwa zawiasy. Dobra, I to wszystko będzie. dobra. Czterdzieści kilo. 40. Starczy. A jeszcze te dwie blachy wezmę. A jeszcze weźmie pan ze 2 blachy. Dobra, to wszystko. 45 kilo. 45! Zobaczy pani, tam ja pani dam 200 zł? 157. Malutko. Trochę żeśmy kupili. Dziękuję, do widzenia. To na wagę czy za sztukę? Na wagę jaką cenie? Dobra. Kilogram. Dobra. Piątaka szef mówił. Za kilogram. Dziękuję. Bogate łupy. Nie, tam pół tony to by było bogato. A co to tam 40 kilo? Mam na nie robotę. Raz, że będziemy ją na zawodach chcieli z tamtej strony. Obaj Kacper, my się założyliśmy o cięcie szyny Tak jest, i do tego dojdzie. tak jest. Prędzej czy później. Także przyjrzeć się, taką będziemy cieli albo znajdę jeszcze grubszą. Dobra. No ale tu chodzi o czas, to przecież jedno koło będziemy cieli. No nie? Tak jest, tak jest. Tak, to będziemy cieli. Pocałujemy ją i będziemy cieli. Myślę, że nie będzie to bułka z masłem, ale damy radę. Ubiliśmy masło, to i szynę przydniemy. No. Jestem optymistą. Mam nadzieję, że będę lepszy niż pan Roman i wygram serce do dzwonu. Ale kibicuję też panu Romanowi, więc no zobaczymy. On ma większe doświadczenie. Ja może młodość i szybkość wygra. Masz trudnego przeciwnika. No nikt nie mówił, że będzie lekko. Można trochę Tak jest. Starą metodą. starą metodą. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembale, Kacpra Rogoza, Szymona Zająca, Mariusza Potockiego, Michała Sapałę oraz Michała Albinowskiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków. O i Bysiu jest Bysiu, a łobuz. A Bysiu to jest a hultaj, on by tu wszystko poprzewracał.